Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj mam dla Was grę, o której prawdopodobnie nikt nie pamięta, chociaż oprócz Pawła Nazaruka, bo on wiem, że pamięta. Jest to Aeternam. Gra z 92 roku. Była opisana w drugim numerze Secret Service, a jedna z postaci drugoplanowych znalazła się nawet na okładce drugiego numeru czasopisma Secret Service. Przyszedł Pepper, ale go chyba nie zobaczycie, bo uciekł. Gra, słuchajcie, pełna nowatorskich, może nie nowatorskich, ale rozwiązań, które były podpatrzone w innych grach. To wszystko zostało wrzucone do kupy, wymieszane i powstała właśnie gra Aeternam. Jest też to gra w mojej opinii dosyć paradoksalna, ponieważ z jednej strony jest ona bardzo rzadko spotykana i wersja CD, którą tutaj widzicie, przez długi czas uważałem jako mit. Wydawało mi się, że gra Aeternam pojawiła się tylko i wyłącznie na dyskietkach i któregoś pięknego razu, oglądając jakieś tam aukcje na eBayu, rzuciła mi się właśnie w oczy gra Aeternam i okazało się, że wyszła też wersja na płycie CD. W mojej opinii gra jest tak rzadka, że powinna być jednym z najdroższych tytułów w big boxach, natomiast paradoksalnie jest ona dosyć tania z tego względu, że często ludzie nie kupują tej gry, bo jej nie pamiętają albo nawet nie wiedzą o jej istnieniu, tak? Więc nie ma na to popytu, więc i cena oczywiście jest niska. Dla mnie gra bardzo ważna i w 92 roku, gdy grałem oczywiście w wersję dyskietkową, wersja płytowa tak naprawdę nie różni się za dużo od wersji dyskietkowej, dodano tylko wokale z dosyć dziwnym rozwiązaniem, ale o tym oczywiście za chwilę. W grze wcielamy się w Dona Jonesa, który przybywa na specjalnie zaprojektowane wyspy, aby spędzić wakacje. Każda wyspa jest innym regionem historycznym, może tak, dzieje się w innych czasach, a wszystkie osoby, które spotykamy na planecie, są cyborgami. Kiedyś był taki film w latach 70. Gra jest przygodówką, jednak nie mogę powiedzieć, że standardową przygodówką, ponieważ wiele elementów, które w tej grze się pojawiają, jest z jednej strony archaicznych, z innej strony troszkę jakby próbuje wyjść poza swoje czasy. No bardzo to, słuchajcie, jest dziwna gra i po tych wszystkich aspektach postaram Wam się opowiedzieć. I nawet jeżeli nie znacie tej gry, myślę, że warto z tym filmem się, słuchajcie, zapoznać, bo jest to dosyć ciekawy tytuł. Absolutnie dzisiaj w ogóle przez prawie nikogo nie jest on pamiętany ani rozpoznawany. Tak jak mówiłem, gra troszkę nawiązuje do tego filmu, o którym mówiłem, że przybywa na wyspę. Mamy tutaj jakieś cyborgi, które każdą wyspą rządzą, więc mamy tutaj wyspę, która się dzieje w czasie rewolucji francuskiej, mamy jakąś taką wyspę ze smokami, mamy taką nowoczesną wyspę, teraz nie pamiętam, słuchajcie, wszystkich, i mamy chyba też taką wyspę jakby nie średniowieczną, no taką średniowieczną, średniowieczną, niech będzie, że średniowieczną, nieistotne. Tak jak mówiłem, też mamy, dodatkowo mamy tutaj też nasze Nemesis, tak? Niejakiego Mikhela Nuka, który przejmuje tą wyspę, a naszym celem jest oczywiście odzyskanie kontroli nad wszystkimi rejonami całego tego amusement park, tak? Takiego parku rozrywki, bo te wyspy są jakby takim parkiem rozrywki. I tak jak mówiłem wcześniej, nie jest to typowa przygodówka, chociaż chodzimy bohaterem i zbieramy przedmioty. Niektóre funkcje, które zostały zaimplementowane w grze, pamiętają jeszcze czasy, słuchajcie, Króla Ćwieczka. Przede wszystkim gra w momencie, kiedy jest grą przygodową, wygląda jak standardowy adventure, gdzie chodzimy bohaterem. Co ciekawe, nie sterujemy nim myszką, sterujemy nim klawiaturą i na dole mamy ikonki odpowiedzialne za poszczególne elementy, które możemy wykonać, czyli mówienie, zbieranie przedmiotów i tak dalej, ale też tu nie używamy myszki, musimy używać klawiatury. Na klawiaturze na przykład, aby pogadać, to jest klawisz S, tak, żeby wziąć to jest T i tak dalej, i tak dalej. Rozwiązanie, które w pewien sposób przypominało mi rozwiązanie z pierwszej wersji gry, na przykład Larry, gdzie też się kierowało właśnie postacią
z klawiatury, natomiast komendy wpisywało się ręcznie z palca, natomiast tutaj no, mamy te ikonki, które odpowiadają nam za poszczególne czynności. Gra została zaprojektowana przez twórcę, który zasłynął potem z dwóch fajnych gier opartych na mitologii Cthulhu, czyli Shadow of the Comet i omawiany też w tej serii Prisoner of Ice. Także no, muszę przyznać, że tutaj pod kątem fabularnym powinno być nieźle. Czy jest nieźle? O tym się dowiemy później. W 1992 roku, gdy pierwszy raz tą grę zobaczyłem w Secret Service, ja ten tytuł musiałem mieć. Przede wszystkim oczarowywała mnie niesamowita grafika, ponieważ w trakcie rozmów z bohaterami często mieliśmy przybliżenie ich twarzy i były one takie rysunkowe. W tamtym czasie tego typu rozwiązanie było rzadko spotykane i najbliżej pod względem rysowania tych twarzy było innej grze, która całkowicie korzystała z tego rozwiązania, czyli Dragon Slayer autorstwa Dona Bluffa, która jeszcze kiedyś się tam w to było grane pojawi. Także niesamowita grafika, szczególnie właśnie w tych cutscenkach, gdy postacie mówiły, wyglądało to naprawdę świetnie. Taki ten komiksowy sznyt, który ja zawsze w grach uwielbiałem. I gdy zobaczyłem pierwsze screeny właśnie w Secret Service, no ja wiedziałem, że tą grę muszę mieć. Co ciekawe, oczywiście wtedy nie znałem tak dobrze angielskiego, był to 92 rok, to nawet nie wiem ile miałem lat, ale chyba byłem jeszcze w podstawówce, albo już, nie, w podstawówce musiałem być. Także nie znałem angielskiego, ale całe szczęście w Secret Service był caluteńki opis. Wtedy się grało w gry z opisem, czytało się opis, wykonywało się czynność, często nie do końca wiedząc dlaczego, albo jaki to ma związek z fabułą, bo po prostu się nie znało angielskiego, a opisy były często takie lakoniczne, że idź, weź to, użyj tu, tak? No to szedłem tam, brałem to i używałem, tak? Także tak to wyglądało. Nie koncentrowaliśmy się wtedy na fabule. I nie zapomnę tego do końca życia, że w Secret Service był błąd. W którymś momencie utykało się, ponieważ nie była opisana jedna czynność, którą trzeba było wykonać i do dzisiaj to pamiętam, było to użycie flagi, znaczy danie flagi jednemu z postaci pobocznych. I słuchajcie, miałem takiego kolegę, Marcina, który jako jedyny mój znajomy, który posiadał peceta, no i my tam żeśmy się grami wymieniali. Jeżeli ja miałem grę, no to ja mu dawałem, jeżeli on miał grę, to on mi tam sobie przegrywaliśmy. To jeszcze były czasy, kiedy nie było CD-ROM, więc wszystko było na dyskietkach. I on, słuchajcie, wpadł na to, że tam trzeba mu dać tę właśnie flagę. To było niesamowite, pamiętam, wielki szacun, bo tam nie było tak powiedziane to wprost, daj mi flagę, tylko było to jakoś tam ugrane tak, że powinieneś w ręku trzymać ponad 50 gwiazd. I chodziło oczywiście o flagę amerykańską. I on, słuchajcie, na to wpadł, przetłumaczył sobie to z angielskiego na polski, wpadł i popchnął akcję dalej. Mogliśmy dalej cieszyć się rozgrywką. Ale trwało to bardzo długo. W tamtym czasie nie było internetu, żeby się posilić jakimiś podpowiedziami, także jeżeli nie było tego w gazecie, to nie było tego nigdzie, tak? Nigdzie indziej o tym nie usłyszysz, także no, takie były to dosyć dziwne czasy. Tak jak powiedziałem, gra korzysta z różnych rozwiązań, z różnych gier. Tak więc, gra przygodowa, która korzysta i z rozwiązań właśnie na przykład tych wczesnych gier Sierry, w stylu sterowania postacią i tych ikonek, które nawiązują troszkę do na przykład gier w pokroju Maniac Mansion Day of the Tentacle, tylko że tutaj sterowane z klawiatury. Postacie w trakcie rozmów mają tą grafikę komiksową, która nawiązuje do gier Dragon Slayer, ale to jeszcze nie koniec. Dodatkowo pojawia się też postać digitalizowana, jest to taka, nie wiem, czy przyjaciółka, czy żona tego Dona Jonesa, ona się pokazuje czasami w przerywnikach. Oczywiście digitalizacja polegała na tym, że były, nie wiem, zeskanowane czy tam 3 czy 4 jej obrazki, one się po prostu naprzemiennie zmieniały. No ale w tamtym czasie to był wow, po prostu jak film, to wygląda, słuchajcie, jak film. Tak się wtedy do tego podchodziło. I dodatkowym elementem, ponieważ w tamtym czasie bardzo popularny zaczynał być Wolfenstein 3D, w trakcie przemieszczania się pomiędzy lokacjami autorzy dodali taki
właśnie tryb FPP, właściwie FPS, gdzie chodzimy naszym Donem Jonesem po dróżkach, możemy też zejść, mamy to jest taki właściwie sandbox, możemy iść gdziekolwiek w ramach jednej wyspy, ona jest otoczona co prawda wodą, ale nie musimy chodzić po dróżkach, możemy iść w dowolne miejsce, obraz przesuwa się płynnie i dodatkowo jeszcze możemy strzelać do nadlatujących stworów, całkowity po prostu, tak jak wiecie, to tych ilość pomysłów wtłoczonych w tą grę z tych różnych gier powodowała, że potem głowa eksplodowała. W każdym bądź razie, tak jak mówię, zaczerpniętych wiele pomysłów z różnych gier, często takich najlepszych pomysłów i wtłoczone w ten jeden tytuł. Dodatkowo w grze bardzo łatwo zginąć, co jest w mojej opinii w grach przygodowych tego typu rzeczy nie powinny się zdarzyć, także często trzeba save'ować. Ale tutaj wymusza to troszkę mechanika samej rozgrywki, ponieważ nasz bohater posiada swoją energię, którą na przykład w trakcie gry FPS walcząc z potworami może ją stracić i też zginąć. Gra oferowała też fajne, chociaż bardzo rzadkie przerywniki, czyli tak zwane cutscenki. Ponownie cutscenki były w takiej grafice troszkę jak Dragon's Lair, czyli takiej rysowano-komiksowej, też naprawdę wyglądało to świetnie. I parę fajnych elementów, których możemy patrzeć się na przykład w grach, które pojawiły się wiele lat później, na przykład Silent Hillu, ponieważ w momencie, kiedy postać wchodziła do jakiegoś pomieszczenia i była jakaś rzecz, którą należało wziąć, pojawiła się taka linia przerywana od jej oczu do przedmiotu, czyli na to, że postać aktualnie patrzyła na przedmiot i coś z tym przedmiotem można było zrobić. W Silent Hillu oczywiście było to już bardziej zaawansowane. Postać po prostu obracała głowę w kierunku przedmiotu, który można było wziąć, bądź coś tam z nim wejść w jakąś interakcję. Ale to właśnie te oczy i ta linia łącząca oczy z przedmiotem pojawiła się właśnie pierwszy raz w grze, słuchajcie, Eternal. Grę wyprodukowało Infogrames, które naprawdę miało w swoim ręku bardzo silne marki, między innymi trylogia Alone in the Dark, chociaż w 1992 roku to chyba jeszcze była dylogia Alone in the Dark, bo jeszcze trzecia część się nie pojawiła. I muszę przyznać, że gra jest naprawdę dziwna, słuchajcie. Gra jest francuska. Niektórzy uważają, że wszystko co jest francuskie jest dziwaczne i tak trzeba przyznać, że ta gra wpisuje się w ten francuski klimat i jest w pewien sposób dziwaczna. Przede wszystkim dość, w mojej ocenie, nielogiczne zagadki. Niektóre to po prostu jakiś totalny kosmos i dzisiaj, próbując grać już ze zrozumieniem, no nie dałoby rady, słuchajcie, żeby przejść to bez opisu, bo niektóre zagadki są naprawdę jakieś w ogóle totalnie z kosmosu, tak? Dodatkowa wersja CD, którą widzicie, została tylko wzbogacona o mówione dialogi, ale równocześnie usunięto pisane dialogi. To jest całkowicie dla mnie bez sensu, bo wersja dyskietkowa posiada napisy, a wersja CD nie ma napisów, tylko ma dialogi mówione. Całkowity bezsens, bo oczywiście najlepiej jest, jeżeli są dialogi mówione i dodatkowo mamy napisy. Ale tutaj zrezygnowano z tego, więc na przykład kuriozalna sytuacja. Masz 3 do wyboru linie dialogowe A, B, C i każda z nich, nie wiesz co oznacza, musisz najechać na nią i wysłuchać, gdy lektor czyta, o czym ta linia dialogowa tyczy. Jeżeli Cię nie interesuje, przechodzisz do B i ponownie słuchasz, o czym właściwie chcesz się zapytać, tak? No całkowity kosmos, słuchajcie, całkowity kosmos. No ale w 1992 roku to jest początek ery gier na płytach CD. Troszkę wyglądało to inaczej. Niektórzy przecierali szlaki, może uznawali, że teksty pisane to jest takie trochę retro, więc nowocześnie będzie mieć dialogi. Natomiast to, co odnośnie dialogów, co byłem dosyć zdziwiony, to naprawdę dosyć profesjonalnie podłożone głosy. Chociaż dźwięk nie jest wysokiej jakości, ale dykcja, sam sposób mówienia postaci nie sprawia wrażenia, że mówią one sztucznie, teatralnie. I to mi się podobało, muszę przyznać. Podejrzewam, że większość głosów, które podłożone są w grze, to są po prostu producenci czy tam pracownicy studia Infogrames. Przyszedł Pepper, widocznie spodobało mu się pogadanko o Eternamie. Także całkiem nieźle ogólnie to wygląda. Zagadki, tak jak mówię, są całkowicie dla mnie były miejscami po prostu chaos panował niesamowity. I gra, muszę przyznać, że w 1992 roku grało mi się w to bardzo fajnie. Przede wszystkim jarałem się tą fajną grafiką.
rzadkimi, ale robiącymi wrażenie wtedy cutscenkami, digitalizowanymi postaciami, które pojawiały się od czasu do czasu też w grze, także to wtedy to był jak film, to już mówiłem. Dodatkowo gra oferowała mnóstwo fajnych smaczków, nawiązań do popkultury lat 90., na przykład do Star Treka, filmów Indiana Jonesa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dzisiaj te nawiązania są już troszkę taką archaizmem i niewiele osób zrozumie, tak? Chociaż zakładam, że większość z Was wie, kim jest, nie wiem, Spock, tak? Który się też pojawia tutaj w grze, czy tam Indiana Jones, czy Superman, ale wiele tych klisz, które się tu przejawiają, już po prostu jest za stara i pewnie młodsi gracze by tego nie rozumieli. Ale wracając do tematu, w 1992 roku bardzo mi się fajnie grało. Niestety w 2015 grało mi się już w to bardzo, bardzo ciężko. Przeszkadzała mi bardzo licha oprawa graficzna, toporne to sterowanie, kiedy sterowało się całkowicie klawiaturą, brak napisów, więc tylko wszystko na słuch, to też w ogóle mi to nie podpasowało. Także dosyć muszę przyznać, spore wyzwanie stanowiła dla mnie ta gra i muszę przyznać, że umęczyłem się ją kończąc. Co jest dosyć też paradoksem, bo w 1992 roku byłem tą grą zachwycony, ale też trzeba zauważyć, że w 1992 roku grałem z opisem, więc dokładnie nie wiedziałem, o co w tej grze tak naprawdę chodzi, tylko grałem po prostu z opisem, żeby rozklepać grę, zakończyć i na razie. Także no dość dziwna sprawa. Tutaj warto przeczytać z tyłu, ponieważ sam ten silnik, który został zaprojektowany swoją drogą przez twórcę serii Little Big Adventure 3D, kiedy się poruszamy, jest tu napisane, że to jest Ultimate 3D Gateway, czyli że całkowicie po prostu niesamowita grafika 3D, ale jest jeszcze jedna nowatorska rzecz w Eternamie, słuchajcie. Rzecz, która dzisiaj też nie jest standardem, a w tamtym roku w mojej opinii była to jedyna i do dzisiaj jest to chyba jedyna gra przygodowa, która tą funkcję wprowadziła. Cykl dnia i nocy, dynamiczny, który zmienia się po prostu, wiadomo, mamy dzień, zastaje noc i co ciekawe, nie dzieje się to tylko jeżeli jesteśmy w 3D, jeżeli jesteśmy w lokacji, czyli widzimy taki tryb, jesteśmy w trybie przygodowym, czyli widzimy bohatera, tak? Kierujemy nim klawiaturą, to jeżeli jest na przykład okno, widzimy, że zapada zmierzch i potem jest noc i potem ranek, słuchajcie. Tego typu rozwiązanie nie przypominam sobie, żeby jak w jakiejkolwiek grze przygodowej był dynamiczny cykl dnia i nocy, a tutaj oczywiście to zastosowano, całkowity kosmos. Powiem Wam, że dzisiaj, wtedy nie pamiętałem, że to w 92 roku, znaczy, że ileś tam lat temu to było zaimplementowane i dopiero jak zagrałem teraz, to mówię, wow, jaki po prostu wow, cykl dnia i nocy w 92 roku, wow, niesamowite. To jeszcze niektóre gry teraz tego nie mają, a w 92 roku Infogrames już wprowadziło ten tryb, także no masakra. Jak to zobaczyłem, taki po prostu byłem zaskoczony, ale oczywiście coś takiego, słuchajcie, tu się pojawia i warto myślę o tym pamiętać. Z tym, że właśnie tutaj robi wrażenie, że nie tylko w trybie 3D, ale też w lokacjach, jak jesteśmy, ten cykl dnia i nocy cały czas trwa. Dodatkowo mamy tutaj informację, że są 143 mówiące postacie. Szczerze mówiąc nie wiem, czy aż tyle. No jeżeli jest napisane, to pewnie tak, ale powiem szczerze, że nie przypominam. Znaczy grając, już kończąc grę, nie kojarzę, żeby były aż 143 osoby. No ale może i tak. Słuchajcie, dodatkowo jeszcze, tak jak powiedziałem, były digitalizowane filmy i jedna ze scenek robiła na mnie ogromne wrażenie, ponieważ była zdigitalizowana scena z lądowania na Księżycu, ponieważ Don Jones przenosi się tam w pewnym momencie na Księżyc i pojawia się Buzz Aldrin, który czy tam, chyba Buzz Aldrin albo Armstrong, nie wiem, który skacze sobie w tym skafandrze i to było zdigitalizowane. Armstrong, nie wiem. I pamiętam, że robiło to na mnie ogromne wrażenie, bo to wyglądało, no to już powtórzę się ponownie, że to wyglądało po prostu jak film. To był normalnie film. Nie przypominam sobie, żebym pokazywał tą grę albo Arkowi, albo Zbylowi. Możliwe, że ją pokazywałem, ale nie przypominam sobie żadnej historii z tym związanej. Ponieważ gry przygodowe nie leżały nigdy w naszej jakiejś takiej wspólnym zainteresowaniu. Lubiliśmy je, ale jakoś nie chwaliliśmy się grami przygodowymi, takimi typowymi pikselowymi. Natomiast muszę przyznać, że w 1992 roku gra zachwycała. No dobra, zobaczmy, co jest w pudełku. Tak jak mówiłem, udało mi się tą grę na CD zdobyć. Tak naprawdę jest ona chyba na eBayu i nawet nie jest taka droga.
Ale myślę, że warto ją kupić, bo ona bardzo szybko zniknie i bardzo długo jej znowu nie będzie na serwisach aukcyjnych, aczkolwiek tak jak muszę powiedzieć, nie sądzę, żeby kiedykolwiek ta gra zdobyła jakąś większą wartość, ponieważ wielu ludzi nie wie, że ta gra istnieje. Ja sam nie wiedziałem, że ona istnieje na CD, a część graczy po prostu w ogóle jej dzisiaj nie pamięta. Ok, zobaczmy, bo to jest, ponieważ to jest taki mini big box, nie jest taki typowy big box, to jest taki troszkę mini big box. W środku mamy oczywiście instrukcję i płytkę. Płyta wygląda po prostu jak jakaś najgorsza ściera z Biedronki, tak? Tylko mamy nadruk z jakimś takim nożem. Szczerze mówiąc nie wiem, do czego ten nóż się odnosi, no ale jest taki i oczywiście nawet nie ma koszulki, tak? Kiedyś na początku lat 90., gdy gry pojawiały się na CD, nie było koszulek, bo było to po prostu tańsze, tak? Dodatkowo mamy Quick Reference Card, czyli jak uruchomić. I tutaj mamy z tyłu instrukcję, czyli ten dolny panel, jaki klawisz za co odpowiadał, tak? Zobaczmy, co jeszcze mamy. Co to w ogóle jest? Don't believe it. Coś tam. Aha, karta rejestracyjna. Ciekawe, czy jakbym teraz wysłał, to by się zdziwili. I oczywiście sama instrukcja do gry Aeternam w formie takiej książeczki. Niestety całkowicie czarno-białej, ale dodatkowo z mega obleśnymi rysunkami, które możemy zobaczyć tutaj. Wyjątkowo nieudolne rysunki. Podejrzewam, że rysował je sam tutaj ten twórca, znaczy jakiś któryś z pracowników, nie? Że, może gość od składu, może nie wiem, no ale rysunki są mocno nieudolne. No ale dobrze, że są, tak? Ponownie jak w starszych grach tego typu mamy tutaj jakieś informacje, które jakby rozwijają historię Aeternama, czyli mamy na przykład Aeternam The Story i tutaj możemy na przykład dowiedzieć się o tych wakacjach, czyli na przykład kim jest Don Jones. Patrzę. Jakieś tam informacje o smokach, dlaczego jest dobrą ideą wybrać się na wakacje na te wyspy. Także no muszę przyznać, że fajnie, że to jest, że to jakby rozwija, tak, całą tą historię i to jest myślę, że bardzo pozytywna rzecz odnośnie grania. Że mamy jeszcze w formie papierowej jakby troszkę rozwiniętą tą fabułę. Tu mamy jakieś Enter the Lady, czyli to mamy nie wiem o co tu chodzi. No pewnie jakiś wstęp, tak, co się działo przed grą. Także ogólnie pozytywnie te instrukcje zawsze oceniam, bo no to jest takie właśnie rozwinięcie w formie papierowej. Zawsze bardzo sobie cenię tego typu rozwiązania. Słuchajcie, no czy dzisiaj warto grać w Aeternam? Nie. Zdecydowanie nie. Nawet jeżeli jesteś ciekawy, nie powinieneś raczej tej gry odpalać, bo no ona Cię po prostu zmęczy, znudzi, nie będziesz wiedział o co chodzi. To jest tytuł dla osób, które pamiętają, bądź nagle obejrzą ten film i kurde, ja tą grę pamiętam, ale bym sobie w nią zagrał. To jest właśnie dla tych ludzi, czyli dla 2 osób na moim kanale, którzy tą grę pamiętają, albo i jednej. Nie licząc Pawła Nazaruka oczywiście, który wiem, że też pamięta. Także jest to jako ciekawostka. Wrzucam to jako ciekawostkę. Gra dzisiaj jest tak archaiczna i tak nieprzystępna dla młodych graczy, że ciężko będzie w ogóle ją skończyć. Ale jeżeli jesteś ciekawy, jak wyglądało kiedyś taki miszmasz mnóstwa pomysłów, jak wyglądał cykl dnia i nocy w grze przygodowej, odpal, zobacz jak to wygląda z ciekawości, ale nie przewiduję, że uda Ci się tą grę skończyć. Jest ona za statyczna, za nudna i za bardzo niezrozumiała dla młodszych graczy dzisiejszych, ponieważ mówię o tych nawiązaniach do jakichś tam starych seriali, filmów, których większość pewnie, bo i nawet ja nie wszystkie wyłapałem, także może być ciężko. Także ogólnie nie polecam. To co zobaczyliście na moim filmie powinno Wam wystarczyć, żeby wyrobić sobie zdanie. No ale jeżeli Was zaintrygowało, no to oczywiście nie mogę Wam bronić. Odpalcie i spróbujcie przywrócić ład na wyspie Aeternam. Niemniej, to tyle odnośnie całkowicie zapomnianej gry Aeternam. Mam nadzieję, że Wam się podobało, nawet jak nie słyszeliście o tej grze. Mam nadzieję, że warto było ten film obejrzeć, bo zawarłem tu parę, myślę, fajnych ciekawostek i anegdotek, które
które mam nadzieję, że jakoś Was też zaciekawiły. To tyle. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. La 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 la